Witam serdecznie. Dzisiejszy temat to szuflady. Kolejne nowe szuflady. Zapraszam. Jakiś czas temu nagrywałem film o szufladach Platinum od Sevrola, które są dodatkowo na pusha, czyli naciśniemy i się otwierają. Fajny patent. Ten film nagrywałem na rodzinnych, na występach gościnnych. No a teraz przyszedł czas na to, żeby pokazać jeszcze coś innego. Też Platinum. I oto jest. Oto ta szuflada. Szuflada z ogonkiem i jednocześnie z szybą, którą swoją drogą już obrodziłem. Bardzo ciekawy temat. Po pierwsze ogonek i szkło, czyli będziemy mieć tutaj zasilanie. Zasilanie tym przewodem to oczywiście tutaj są LEDy, które podświetlają to szkło w momencie, jak otworzymy szufladę, to ona się magicznie rozświetli. Czyż to nie wspaniałe? Dodatkowo mało, bo mało, ale jest czarna struktura. Mogę Wam też pokazać na niższej szufladzie, no bo tutaj siłą rzeczy nie ma jak włożyć już szkła, bo było bardzo niskie i w ogóle nie zdało swojej roli, zatem tutaj nie ma szkła, ale w dużej, właśnie w takiej wysokiej jest. No i czym prędzej biegnę do instrukcji obsługi. Mamy instrukcję obsługi. Co się z niej dowiem? Dowiem się w niej m.in., że występują boki w trzech rozmiarach: 94, 132 i 178, czyli właśnie rzeczona ta szuflada. Występuje oczywiście ze szklanymi bokami z podświetleniem lub też z tradycyjnymi bokami właśnie takimi w tych wszystkich trzech rozmiarach. Co jest dosyć istotne, zwykle się montuje w kuchniach szuflady 500, więc każdy raczej robi szafkę 510. W tym wypadku niestety musimy zrobić szafkę troszeczkę większą, a mianowicie minimum o głębokość nominalna korpusu to jest długość prowadnicy, czyli 500 plus x. No i x to jest 20. 20 to jest właśnie to, co trzyma w ręce. To coś zakładamy dodatkowo w tyłek na szuflady, będę pokazał za chwilę. I tu jest taki czujnik zbliżeniowy. Jak ten czujnik zobaczy, że się zamyka szuflada i zbliżają się plecy, to zgasi całe to oświetlenie. No a tutaj musimy jeszcze włożyć baterię. 2, 4, 6 paluszków AAAA. Ten czujnik zbliżeniowy tak naprawdę nie, że łapie gdzieś blisko czy coś, bo on już od 150 mm, jakby na przykład była bardzo głęboka szuflada, szafka, a szuflada trochę płytsza, to 150 mm i on już złapie, że trzeba się zgasić. Więc on działa w przedziale, tutaj mam napisane w instrukcji, od 20 do 150 mm. Co jeszcze? Mnie też interesuje bardzo tak naprawdę w tym momencie, ile ta szuflada, ta właśnie szuflada rzeczona, z prowadnicą zajmuje wysokości. Zajmuje ona 195 mm. Ja sobie przyjmuję dla łatwego rozrachunku 200. I dlaczego tak robię? Dlatego, że w tych szafkach rzeczonych mam jeszcze taki mały problem, a mianowicie profile gola. Te, które są między frontami w szufladach. Te korytka, bo tak na to też mówią, troszeczkę tutaj utrudniają sytuację, ale nie ma tego złego, czego by się nie dało zrobić. Zatem już pokazuję, objaśniam, jak to wszystko rozpiszę, a raczej rozrysuję na korpusie, żeby do siebie pasowało. Co jest jeszcze wyjątkowego w tych szufladach? Ano to, że pasują do płyty 18 mm. Nie ogranicza nas już tylko kilka kolorów z płyty 16, jak jest w wszystkich innych rodzajach szuflad. Tylko tutaj możemy sobie zamówić nawet, zamówić, uciąć samemu nawet płytę w kolorze różowym. Do tego czarnego pasowałoby idealnie. I zwykle taka różowa płyta nie występuje w małych ilościach w formacie grubości 16 mm. Tutaj wchodzi 18 i ten problem nam się rozwiązuje. I jeszcze może warto by zerknąć, jak to wszystko policzyć. Dzieci nie prosto, no co tu mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o głębokość, to po prostu nominalna długość szuflady, w moim przypadku 500, odejmuje 10 mm i już jest. A jeśli chodzi o szerokość, też się dosyć łatwo odejmuje. Niekiedy się odejmuje 21, ale w tym wypadku akurat w Platinum z Sevrola odejmujemy 35 mm z szerokości szafki. No dobrze, to teraz stańmy przed wyzwaniami, które na nas czekają, a mianowicie trzeba przykręcić prowadnicę do korpusu, tak żeby się minąć z korytkami, z profilami gola. Lecimy. Tak wygląda sytuacja. Mamy 3 różne przestrzenie, które musimy wypełnić. Zatem tak, ja wiem, że tutaj przez odstęp między tymi frontami, między tym frontem,
Ma być 29 mm, ja sobie tutaj zaznaczyłem na boczku, więc wiem jak to ustawić. To będzie w ten sposób. Tutaj będzie podobnie. I ja teraz tą korytką muszę ustawić tutaj. Jestem akurat w połowie, tutaj wszystko fajnie pasuje. I tu jeszcze pokażę taką rzecz, a mianowicie mając tą szufladę, mogę ją tutaj założyć, nawet jest to wskazane, żeby zobaczyć, wszystko gra i buczy. Tutaj mam jakiegoś kawałek wieńca, zatem to jak sobie położę spokojnie na wieńcu dolnym, no to po prostu bez większego problemu będę miał. Tutaj pojawia się troszeczkę większy problem, bo się zaczyna robić ciasno. Już pokazuję i objaśniam. To przesuwam tutaj. No i generalnie wszystko się mieści. Problem zaczyna się jeszcze wyżej. Tu jest górna rączka, górne korytko, które będzie w ten sposób. Trzeba je ustawić tak, żeby na pewno nie tarło tutaj to oto, no bo wtedy to będzie amba. No i okazuje się, że jesteśmy na równo tak naprawdę. Tego fronta, można powiedzieć, że popełniłem błąd i tego fronta zamówiłem dużego. Na większości wizualizacji, jak oglądałem, to nie ma tutaj tego korytka, tylko tutaj ten front jest większy i korytko jest tutaj. Żeby otworzyć środkową szufladę, to muszę się schylić do dolnej szuflady. No ale tutaj pani jakby się uparła, że chce jednak bardziej ergonomicznie, czyli chce mieć tu otwieranie, tu i tu. Dlatego też zrobiło się bardzo ciasno. Więc ja tak naprawdę tutaj to ustawiam na 0. To będzie dotykało tego i tu mam takie przestrzenie. Więc generalnie uda się, zmieści się. Nie pozostało nic innego jak przykręcić wszystko i zobaczyć jak to pasuje. To jest taki łącznik do tego, żeby to tutaj wsunąć i w tym momencie to ustawię w ten sposób. Prawda, że łatwe? Też tak myślę. Skoro nie wycinam tutaj tego magicznego otworu, no to jak to przykręcić? No jest na to bardzo prosty sposób, a mianowicie okazuje się, że ten otwór tutaj, ten tutaj od krawędzi jest na 37 mm, czyli taki meblowy standard. Ja myślę, że nie będę pokazywał, jak się przykręca prowadnicę, ponieważ wielokrotnie już to pokazywałem, więc w magiczny sposób za chwilę będą przykręcone prowadnice, a ja potem tylko troszeczkę jeszcze powalczę z korytkami. Mamy wspomniane korytko, zwane też profilem Gola, produkuje je Sevrol. I proszę, takie oto mocowania są tutaj potrzebne, żeby całość się jakoś trzymała. Tutaj te magiczne 37 mam już odmierzone, więc sobie to przykręcę i tutaj mi się fajnie wszystko zlicuje. Także nie pozostało nic innego, jak złożyć szafkę w przysłowiową całość. No dobrze, moi drodzy, nie pozostało nic innego, jak w końcu skręcić tą szufladę i pokazać ją w tej oto szafce w całej okazałości. Dodatkowo jeszcze z oświetleniem, ale żeby było oświetlenie, to muszę mieć baterię. Zatem na początek skręcę szufladę. Pokazywałem to miliony razy i tak samo się w tym wypadku nic nie zmieniło. Nie pozostało nic innego, jak skręcić. Tutaj ważna sprawa, jak widać jest wycięcie i po prostu ta płyta 18 tutaj idealnie pasuje. Teraz istotna informacja. Tutaj mam przewody, wiadomo, że do lewego i do prawego boczka. No i one mają jakąś długość. Mogą być za długie, za krótkie. A tutaj sobie schowałem te magiczne urządzenie, które daje prąd i jest jednocześnie czujnikiem. Fajna sprawa, a mianowicie jak to otworzymy, to się może komuś przydać, bo na przykład dajmy sobie taką sytuację. Zakładasz tak, a klient otwiera i mówi: no nie, no kurde, panie pragmatyczny. Co pan tutaj odwalił? Jakiś taki wichajster mi tu wystaje, jeszcze tego w innym kolorze. Nie może tak być. No i ty się zastanawiasz, co zrobić. No to co robisz? Otwierasz, o ile się uda. Tutaj mam otwór. I teraz jak to wyciągnę, a da się, wiem, że się da, dzieje się magia. Tutaj i tutaj mogę przykręcić do pleców i nie mam tego, nazwijmy to, wichajstra. No to skoro już tak rozkręciłem dużo, no to co, będę szalał? Też sobie przykręcę. Przykręcone, został jeszcze jeden temat przewodu. O kurczę, nie da rady. No nie jestem w ogóle zdziwiony. Przecież ciężko jest zrobić na uniwersalny przewód na różne szerokości. Zatem co? Łapę najpierw wkładam jedno i drugie. Tutaj jeszcze jest on-off, taki guzik.
żeby niepotrzebnie nie musiał działać ten czujnik cały czas i tracił baterię. Dodatkowo w zestawie jest takie coś, co się nazywa łapacz przewodów, który można przykleić lub przykręcić. No ja to sobie chyba przykręcę. Dodatkowo ten też mi się tu złapie. No i elegancko. Zamknę. Teraz już przewody nie wylecą. A ja jedę do sklepu po baterię. Szuflada złożona. Szafka czeka. Wszystko przykręcone. Czujniki i inne rzeczy też. No to co? Wkładam. Już. Poezja. Dobrze, teraz przyszedł czas na montaż frontów do szuflady Platinum od Chevrola, która jest 4D. Od razu jeszcze powiem, co to znaczy 4D. To znaczy, że oczywiście front regulujemy góra-dół, lewo, prawo i ewentualnie pochył. Tam z tyłu jest taka śrubka, tutaj, która powoduje, że szuflada się podnosi. Jakby na przykład coś było nie tak z tą płaszczyzną, to tak się tylko wtedy dzieje, jeżeli się źle przykręci prowadnicę. No i jeszcze jest ten czwarty wymiar. Ten czwarty wymiar to jest regulacja frontu i całej szuflady w tą stronę za pomocą tutaj takiego pokrętełka z tyłu. I możemy troszeczkę wypychać, jeżeli jest taka potrzeba fronta do przodu. Na przykład taka sytuacja może się zdarzyć w momencie, kiedy mamy szufladę jedną na pusza, a drugą nie. I wtedy ta na pusza wystaje za bardzo i tu pojawia się problem. Do rzeczy. Teraz już pozostało tylko zamontować. Ja oczywiście użyję niebieskiego szablonu od Chevrola. W instrukcji obsługi jest napisane, że do spodu, od śrubki do spodu jest 53 mm. Do tego dodaję oczywiście jeszcze wieniec, ponieważ front mi zachodzi tutaj. W związku z tym mamy 71 mm. Nie pozostało nic innego, jak to wszystko przenieść na fronta. Regulacja polega na tym, że najpierw poluzowuję śrubeczki i teraz mi się to luźno ustawia. I tutaj mam nadzieję, że uda mi się to ustawić jednocześnie, żebyście wy widzieli i ja. Jest 71 mm tutaj. Przykładam. Teraz mamy dużo otworu do wyboru. W tą stronę pchamy, żeby tu się zablokowało i tu się zablokowało. To mam standardowo oczywiście na 31,5 ustawione i to oczywiście jest na wyposażeniu. Strzałka w przypadku Platinum jest pokazane, że to jest do góry. Pierwszy wkręt. Analogicznie robię tam, na drugim końcu. No a teraz już wpinka frontu, która, jak wiemy, jest dziecinnie prosta, bo wystarczy tylko wcelować. Już. Tak. Idealnie od dołu, idealnie, nic nie trzeba regulować. Chciałem Wam jeszcze pokazać, że no jakby tak się zdarzyło, że ta szyba się potrzaska, czy to Wam na montażu, czy też ewentualnie klientowi, albo jesteście tacy szaleni, że stwierdzacie, że nie chcecie tutaj szyby, tylko jakiś element drewniany na przykład. Szyba ma 8 mm, więc można na przykład tutaj jakąś płytę MDF 6 oklejoną fornirem zrobić, będzie na przykład piękna dębina, ewentualnie coś wypalić ze sklejki, 8, tutaj jakieś takie wzory. No dużo jest możliwości, jak tą szybę wyciągnąć. Tutaj mamy takiego pstryczka, zwolniłem się, wyciągam, proszę, gotowe. Żeby włożyć do przodu. Już tam przeskoczyło. Teraz do tyłu. I szyba się trzyma. I jeszcze jedno. Ta szyba ma podświetlenie. Zrobiło się romantycznie. Proszę, gaśnie. I się zapala. Teraz pięknie widać odciski palców wszystkie. No i jak widzicie, to bardzo goni robotę. Ultra szybko, ultra dokładnie. Naprawdę mi się podoba. No a tak się prezentują fronty. Oczywiście jeszcze na nich jest folia ochronna, ponieważ to jest aquaacryl i to jest metalik, więc na razie to zostaje. Laminat kierunkowy, dlatego są te też strzałki, ponieważ jak się w drugą stronę zamontuje, no to troszeczkę inaczej to się układa, mieni w słońcu, świetle i tak dalej, dlatego warto na to zwrócić uwagę, szczególnie przy wklepywaniu zamówienia. Tutaj jeszcze oczywiście macie jakieś przebitki, jak to wygląda w całości i te profile gola przy lodówce, piekarniku, zamrażarce, a nawet przy wieży z szufladami, takim wiecie, cargo. Ja to nawet nazwał magazyn. Naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. To tyle. Dziękuję bardzo za tą serię filmów na temat
montażu korytek Gola, czy też profili Gola, jak i szuflad Sevrol Platinum na płytę 18. Do zobaczenia.